halo Wątku. Halo, halo, helu. Połączymy dziś dwa krańce Polski. Odwiedzimy najbardziej rajską plażę. Będziemy podziwiać wspaniałe foki i kolorowe motyle. Wespniemy się na wysoką latarnię i inne punkty widokowe. No i pospacerujemy po wspaniałych bałtyckich plażach. Tu zaczyna się Polska. Czy to najpiękniejszy fragment Polski? Na pewno jeden z najbardziej niesamowitych. Też tak uważasz? Kiedyś musiałbyś tutaj dopłynąć. Jeszcze 7000 lat temu były to pojedyncze wyspy, niepołączone ze sobą. Dopiero później prądy morskie stworzyły z tego stały ląd. Co ciekawe, można spotkać się z tezą, że Hel ze stałym lądem połączył się dopiero w XVII wieku, a to za sprawą mapy, która błędnie przedstawiała fosy wykopane przez człowieka. Cypel helski to najszerszy fragment mierzei, to tutaj tłumnie wbijają turyści, którzy chcą podziwiać samiutki początek Polski. Jakże wyjątkowo. A kiedyś był to teren militarny. Pozostałości helskich fortyfikacji widać tu niemal na każdym kroku. Bunkry, stanowiska strzeleckie i stare działa porozrzucane są po tutejszym, bardzo ładnym zresztą lesie, tworząc niebieski szlak helskich fortyfikacji. Ponad korony drzew wystaje ponad 40-metrowa wieża latarni morskiej. Nie wspięliśmy się jednak na jej szczyt, bo była spora kolejka. W tym filmie pokażemy jednak inną latarnianą ciekawostkę, także zostań z nami. Przy deptaku na kraniec Polski, fajna knajpa u Franka do Lasa. Czarna przegrywa, czerwona wygrywa. Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Wystrój totalnie militarny, fajny. Rybki już wyszły, co prawda, ale jest zupa rybna, a ja mam prawdziwą grochówę wojskową z kotła. Knajpa ma niezwykły klimat, a mimo że ludzi było bardzo dużo, to pyszna grochówka była dostępna od ręki. Najedzeni zmykamy do serca tego największego miasta półwyspu. Jesteśmy w samym centrum Helu, ale to nowy Hel, bo miasto ma średniowieczne korzenie. Była to całkiem znacząca osada, która powstała w IX wieku i był tu i ratusz, i nawet szpital. O dokładnej lokalizacji nie możemy mówić, bo osadę porwało morze. Stary Hel jest najprawdopodobniej ukryty pod wojskowym portem. Gdy był budowany w latach 30. XX wieku, odkryto drewniane konstrukcje, ale priorytety były wówczas inne i nie przeprowadzono badań archeologicznych. Szkoda. Podobny los spotkał Starą Łebę, choć ta została zabrana przez ruszające się piaski. Opowiadamy o tym w innym filmie. Najstarszym dziś zabytkiem jest dawny kościół ewangelicki, datowany na XIV wiek. Zorganizowano tu Muzeum Rybołówstwa. Bryłę świątyni podzielono na 3 kondygnacje, a na nich przybliżono życie słowiańskiego ludu nadmorskiego, czyli Kaszubów. Oryginalne łodzie oraz historyczne elementy ich wyposażenia są pięknie eksponowane w ogromnych pomieszczeniach rozświetlonych światłem wpadającym przez okna dawnej świątyni. Na kościelnej wieży, która ongiś pełniła rolę latarni morskiej, udostępniono punkt widokowy na miasto i plażę, latem tętniące życiem. Po środku czuwa dumny Neptun. Pierwowzorem dla jego stworzenia był posąg stojący w Bolonii, ale to nasz jest największym kamiennym przedstawieniem tego mitologicznego bóstwa. Dosłownie obok mnie plaża, a tutaj kolejka do fokarium. Chyba zawsze tutaj tak to wygląda. Stoimy i czekamy cierpliwie. Bilety można kupić tylko w biletomatach. Jest informacja, ile jest wolnych miejsc. W tej chwili to 3. Tak, nic się nie zmieniło, a ludzi jest koło 100, także no liczymy, że ktoś wyjdzie i jednak uda nam się wejść. Nie trwało tak długo i jesteśmy w środku. Czeka tutaj kilka fok, między innymi Ewa i Ania. To ośrodek bardziej naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, a nie rozrywkowy, ale i tak jest kilka godzin karmienia, podczas których można foki zobaczyć bardziej aktywnie, a i tak co chwilę nam się tutaj wynurzają i dają mały pokaz
swojego przynajmniej wyglądu, jak nie wielkiej zabawy. Głównym zadaniem ośrodka jest opieka i pomoc fokom szarym. Gatunkowi, który kiedyś bardzo licznie występował w wodach Bałtyku, ale polowania skutecznie uszczupliły jego liczebność. Zresztą ku przestrodze, nawet w fokarium możemy im zagrozić. Gdy umarła zaledwie 3-letnia foka Krysia, to okazało się, że w żołądku miała 697 monet, które ludzie wrzucali do basenów, by tu wrócić. Zwiedzajmy odpowiedzialnie. To jest ich dom, a my jesteśmy tylko gośćmi. A fokami najlepiej zajmują się ich opiekunowie. W fokarium jest tylko 5 osobników, pływających w 3 basenach. Jeżeli oczekujesz bardziej atrakcyjnej i zabawowej formy, to polecamy Sea Park w Sarbsku z uchatkami. Je również znajdziecie we wspomnianym filmie o Łebie. Hel jest niezwykle popularny. Już na deptaku dostępna jest plaża pełna letników. Tworzy to specyficzny klimat, często spotykany nad polskim morzem. Warto jednak czasem się od tego odseparować, odetchnąć i to najlepiej na łonie przyrody. Helska Kosa oferuje wiele takich miejsc. Półwysep Helski ma długość około 35 km, a wiecie, gdzie znajduje się jego najwęższy fragment? No chyba się dobrze domyślacie, że właśnie tutaj. Między Jastarnią a Kuźnicą zwęża się do 150 metrów szerokości. Znajduje się tu również jej najwyższy punkt, czyli Góra Lipek. To wydma porośnięta. I tak sobie myślę, że to chyba najlepiej wykorzystane 150 metrów w Polsce. 2 plaże, droga, trasy rowerowe i piesze, tory dla pociągów, które tutaj co chwilę jeżdżą i mnóstwo uroku. Piasek jest tu pięknie wyrzeźbiony przez tańczący wiatr, a plaża jest bardzo szeroka. Zajmuje blisko połowę szerokości mierzei w tym miejscu. Bez ludzi wokół można poczuć się jak w raju. Także zostaw łapkę w górę, a ja zostawię Cię na chwilę z tymi widokami. Jest cudnie, prawda? Ale to by było na tyle spokoju, bo wkraczamy do Władysławowa, czyli popularnego Władka. Tu oficjalnie kończy się Mierzeja Helska, ale nie nasz film, bo wspomniany na początku drugi kraniec Polski dopiero przed nami. Także nie uciekajcie. Dziś Władysławowo dumnie nosi nazwę po królu Władysławie IV Wazi, który wystawił tu fort floty wojennej, ale wcześniejsza osada nazywała się Wielka Wieś. Co ciekawe, do dziś miasto po kaszubsku tak właśnie się nazywa. Wiejskiego członu mało tu pozostało. To tętniące życiem miasto z wybijającą się wieżą domu rybaka. W latach 50. XX wieku był to hotel dla rybaków. Teraz to siedziba włodarzy miejskich oraz atrakcja turystyczna, bo na 45. metrze otwarto punkt widokowy. Warto rozejrzeć się wokół. Z wieży można też wstąpić do Muzeum Motyli. My jednak zdecydowaliśmy się na bardziej żywe okazy w motylarni, która znajduje się w porcie. Motyle latają tu dosłownie wszędzie. Czasem siadają nam na ramionach, czym Amelka była wyraźnie przejęta. Motyle żyją kilka miesięcy, a te największe, sięgające tu nawet 30 cm, zaledwie kilka dni. To motyle nocne, czyli ćmy Attacus atlas. Co ciekawe, jako dorosłe motyle nic nie jedzą. Czerpią energię z pożywienia, które zgromadziły, gdy były larwą. Obserwować tu można wszystkie stadia rozwoju tych latających cudów. Od jajeczek po stadium larwalne, kokon po pełnię motylego piękna. Przewodnicy, którzy również kręcą się po namiocie, chętnie odpowiadają na wszystkie pytania i przekazują ciekawostki.
To bardzo fajne miejsce, do którego można wstąpić po wylegiwaniu się na Władkowej plaży. Jak morze, to i gofry. Fajna miejscówka we Władku, ale toalety płatne nawet dla gości. To już trochę przegięcie. Plażowe wyjście numer 9 prowadzi do Alei Gwiazd Sportu, która od 2000 roku upamiętnia wybitnych polskich sportowców. Swoje gwiazdy do 2023 roku otrzymało już 153 atletów i ich trenerów. Są też zdobywcy korony Himalajów i Messner, który zrobił to tylko trochę szybciej niż nasz Jerzy Kukuczka. Tak właściwie to powinnam powiedzieć wcześniej, bo szybciej dokonał tego polski himalaista. Ich gwiazdy odsłonięto tu w 2014 roku. Na Alei Gwiazd Sportu również himalajskie ośmiotysięczniki, no i oczywiście najwyższy Mount Everest, a na nich polscy zdobywcy. Mount Everest Wanda Rutkiewicz to była dokładnie w roku, w którym ja się urodziłam. Wiele książek o himalaistach przeczytałam, także bardzo się cieszę, że i tych wybitnych sportowców tutaj uwieczniono. Pamiętacie, jak w filmie o Zatoce Puckiej wymówiliśmy o słonawach? Stamtąd wygoniła nas burza. Tutaj śliczna pogoda, bo podobne słonawy mamy również we Władysławowie. Rosną tutaj halofity, czyli rośliny lubiące słoną morską wodę. A wśród nich między innymi takie ptaki jak biegus ziemny, charakterystyczny dla tego miejsca, choć zobaczysz go tylko okresowo, bo to tereny przelotowe dla nich. We Władku spacer jest znacznie krótszy, bo oferuje tylko kładkę. Dlatego jeśli interesują Cię słone łąki i przyroda, to polecamy zdecydowanie rezerwat Beka z naszego poprzedniego filmu. W drodze do drugiego krańca Polski obiecana ciekawostka związana z latarniami. Rozewie to taki unikat, bo stoją tu aż 2 latarnie morskie. Blisko siebie, patrzą na siebie tak naprawdę. Obie powstały w XIX wieku i przez kilkadziesiąt lat funkcjonowały równocześnie. Kiedy wyremontowano starą, to nowa przestała funkcjonować. I tak stara z nową latarnią są często mylone. Czynna do dziś jest stara latarnia i to ona rozświetla niebo po zmroku. Obecnie obydwie latarnie są udostępnione do zwiedzania, obowiązują osobne bilety wstępu, a w ramach jednego biletu tutaj do starej latarni można zwiedzić też maszynownię i stodołę. W drodze na szczyt starej latarni są niewielkie wystawy związane z Bałtykiem, latarniami i bałtycką żeglugą. A wiesz, że potencjalnie najstarsza na Bałtyku latarnia pochodzi z XI wieku i była usytuowana na wyspie Wolin? Adam z Bremy, niemiecki ówczesny kronikarz, nazwał ją Garnek wulkana. Kiedyś sądzono, że to Rozewie jest najbardziej wysuniętym na północ punktem w Polsce. Ale w 2000 roku okazało się, że o 2 metry przegrywa z Jastrzębią Górą. I tak docieramy wreszcie do drugiego krańca w tym filmie. Dalej się już nie da. Jesteśmy właśnie w tym miejscu, gdzie jest najbardziej na północ wysunięty punkt Polski. A pozostałe krańce Polski to Opołonek w Bieszczadach, Cedynia na zachodzie i Kolano Bugu na wschodzie. Kto z Was był już we wszystkich tych punktach? Bo my jeszcze nie. Pomnik mówiący o tym, czyli Gwiazda Północy, znajduje się wyżej na tym wysokim klifie. Tam nie dosięgną go groźne czasem fale Bałtyku, bo klify w Jastrzębiej Górze sięgają ponad 30 metrów wysokości. Często musieliśmy się na nie wspinać, gdy wracaliśmy do naszego przyjemnego noclegu w ośrodku Sedna. To był bardzo dobry wybór, bo słowo rodzinny można tu odmieniać przez wszystkie przypadki. My spaliśmy w domku, a do dyspozycji mieliśmy obszerny plac zabaw, nawet z basenem, pokój dla dzieci oraz jadalnię, w której serwowano pyszne śniadania. Były nawet rybki na talerzu. Po większą ich porcję jeździliśmy na deptak. Wczoraj przypadkowo w Fokarium na Helu spotkaliśmy naszych sąsiadów i oni nam właśnie powiedzieli o tej wędzarni tutaj w Jastrzębiej Górze. To Przypiecek, podobno najlepsza w okolicy i co ciekawe również tania, mimo że znajduje się na promenadzie głównej. My wzięliśmy sobie teraz flądry głównie z różnymi dodatkami.
Ceny faktycznie zaskakują. Za 100 gram taka flądra 8,5. Na miejscu jest wędzarnia i bardzo duży wybór ryb, również w świetnej cenie. Jutro przed wyjazdem planujemy przyjść i wziąć sobie coś do domu. Tak też zrobiliśmy i z zapasem ryb wróciliśmy naładowani jodem i energią. Jeszcze tylko ostatni zachód słońca i pozdrowionka.